jak poważny temat wyborczy, no to trzeba założyć, a jakże, koszulę. Myślicie, że taka wyjściowa? Witajcie, jesteśmy dzisiaj w Kostaryce. Zabieramy Was dzisiaj w naszą podróż w kraju, w którym wstaje się tylko po to, żeby zobaczyć leniwce, papugi oraz leniwce. Pura vida! W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak zagłosować w konsulacie za granicą, jak przygotować taki proces, kiedy jesteśmy poza granicami Polski i czy w ogóle jest to możliwe, kiedy jesteśmy w podróży dookoła świata, tak jak my od 9 miesięcy i nie zaplanowaliśmy tego wcześniej. Chodźcie, zobaczymy, jak wygląda ten proces. Rejestracja do obwodowej komisji poza granicami Polski jest stosunkowo prostą procedurą. Wchodzimy na stronę www.ewybory.msz.gov.pl i tam formularz prowadzi nas jak za rękę, krok po kroku, żeby zarejestrować się w innej komisji wyborczej. Mamy dziś 41 zarejestrowanych wyborców do naszej komisji obwodowej w Panamie. Sami zaskoczyliśmy się, jak procedura wygląda prosto, gdyż wystarczy w zasadzie Wasze podstawowe dane, jak imię, nazwisko, dokument oraz parę danych z Waszego dokumentu tożsamości, bądź jak w naszym przypadku paszportu i całość trwa jakieś 4 minuty. Należy wybrać jedynie konsulat, jakim będziemy głosować. My w naszym przypadku napotkaliśmy podczas rejestracji dwa główne problemy. Pierwszy to to, że musieliśmy podać jakiś nasz adres za granicą. Niestety mieszkamy, jak widzicie, w Budzie, więc co miałem nadać? Buda 1, Buda 32 i w jakim kraju, w jakim mieście? Rozwiązaliśmy ten problem w ten sposób, że podaliśmy adres naszych znajomych w Nikaragui, którzy prowadzą restaurację w Las Penitas. Serdecznie pozdrawiamy. Poprosiliśmy ich o użyczenie swojego adresu w przypadku, gdyby jakaś korespondencja przyszła, natomiast cała procedura i tak rozwiązywana jest i przeprowadzana elektronicznie, także wszystkie korespondencje dostajemy mailowo, więc adres fizyczny jest tylko na papierze. My musieliśmy taki podać, pomimo że podróżujemy od 9 miesięcy naszym kamperem i stałego adresu za granicą nie posiadamy. Drugim problemem była oczywiście placówka i konsulat, który musieliśmy wybrać, żeby zagłosować. Kiedy rozpoczęliśmy procedurę definiowania, gdzie będziemy głosować za granicą, rozpoczęliśmy tę procedurę w Nikaragui, czyli 2 kraje do tyłu. Sprawdziliśmy, że zarówno w Nikaragui, jak i w Kostaryce nie ma polskiej ambasady, nie ma polskiego konsulatu, do którego moglibyśmy się zgłosić, zapisać i tam zagłosować. I to, co nas czekało, to to, że musieliśmy wybrać konsulat w Panamie, gdyż znając naszą trasę, wiedzieliśmy, że w Panamie będziemy tak czy siak. Jedynym naszym ograniczeniem, którego zazwyczaj nie mamy w podróży, czyli czas, jest tutaj ograniczony do 17 maja, gdzie będziemy głosować w Panama City. A dlaczego 17 maja? Otóż w związku z przesunięciem czasowym głosowanie w Ameryce Północnej, jak i w Ameryce Południowej odbywa się dzień wcześniej. Więc dzisiaj zaplanowaliśmy nasze głosowanie w Panamie, zrobiliśmy to w Nikaragui i musimy tam się stawić 17, tak żeby w momencie, kiedy 18 będą pokazywane sondażowe wyniki zaraz po zakończeniu głosowania, nasze głosy również mogły być uwzględnione. To, co mnie zaskakuje, to nie wymagała ta procedura żadnej weryfikacji pod tytułem M-Obywatel czy profil zaufany. Przy całej procedurze wpisywaliśmy tylko nasze dane. Oczywiście dane z paszportu nie są jawne, natomiast gdyby ktoś znał kogoś, kto chce zagłosować niezgodnie z jego preferencjami politycznymi, można zapisać go na przykład gdzieś do głosowania w Angolii. No i tak, kurczę, zastanawiam się, czy wtedy wykreślony jest z listy wyborców w swojej komisji obwodowej i musi lecieć do Angolii, czy być może zagłosować w 2 miejscach. Tego nie sprawdzałem. Jeżeli ktoś wie, to dajcie znać w komentarzach, jak to wygląda. A teraz, zanim pojedziemy głosować, zabiorę Was i pokażę Wam, jak wygląda nasze życie w podróży od 9 miesięcy. Zapraszam. Powiedziałem Buda, no to od Budy zacznijmy, a tak nazywamy nasze auto, czyli naszego traka i naszego kampera. Nasz kamper jest naszą budą, w której śpimy, żyjemy, podróżujemy i zwiedzamy cały świat. Na ten moment podróżujemy od Stanów do Kostaryki i zaraz powiem o tym w szczegółach, ale najpierw parę danych o aucie. Ford F350 2013 rok. Jak ktoś lubi duże silniki i duże spalanie, to zapraszam. 6,7 litra, Power Stroke, diesel, Turbo Boost, jakieś 300-400 koni, nie wiem.
Na liczniku 250 000 mil i dopiero się dotarł. Auto jest sporawe, bo jeżeli chodzi o samo auto, ma jakieś 6 metrów. Jeżeli chodzi o cały zestaw z budą, długość to aż 7,70, a wysokość to 3,30 i to, co mamy zawsze problem, to przewody. Ameryka Centralna to dziki zachód, jeżeli chodzi o elektryczność. Nie spodziewacie się, jak na dziko wieszane są kable i my często musimy, przejeżdżając, podciągnąć jakąś linkę do góry, jakąś gałąź, to już chyba wszystkie zaliczyliśmy, jakie są. Natomiast wysoka buda pozwala nam komfortowo żyć i za chwilkę pokażemy Wam również, jak to życie wygląda w środku. Cała prawda o podróżowaniu z dziećmi. Miejsce podróży rodziców czysto, schludnie, miło i uporządkowanie. I królestwo dzieci. Czy znacie ten obrazek z pokoju Waszych dzieci? Sama przyjemność tu wchodzić. Tam dzieci jadą, uczą się, jedzą i czasami nawet śpią. A dlaczego takie auto? Otóż przed wyjazdem zastanawialiśmy się, jakie auto na taką podróż wybrać. Jest oczywiście dużo składowych, które się na to składa. Wielkość rodziny, bo mamy 2 osoby dorosłe i 2 dzieci. Trasa, jaką chcemy przebyć, czyli Ameryka Centralna w tym przypadku. Daliśmy zapytanie na facebookowych grupach, jak podlecają ludzie i najczęściej pojawiała się odpowiedź, że właśnie camper truck. A dlaczego 4x4? Chodźcie, pokażę Wam. 4x4 pozwala nam docierać w wiele miejsc, do których byśmy nie dotarli, jeżeli byśmy mieli normalny napęd. W Salwadorze, kiedy wjechaliśmy na punkt widokowy, z którego widzieliśmy niesamowity widok, na jednym obrazku mieliśmy Salwador, Nikaraguę i Honduras i wjeżdżają tam tylko naprawdę dobrze wyposażone i terenowe jeepy i my również daliśmy radę tam wjechać i takie miejsca osiągamy tylko wtedy, kiedy mamy wysoki prześwit. Pokażę Wam parę funkcji i właściwości naszego kampera z zewnątrz. Tutaj mamy 2 butle z gazem, bardzo ważna rzecz, gdyż zasila ona naszą lodówkę, naszą 3-palnikową kuchenkę oraz ogrzewanie, jeżeli takie potrzebujemy. Od paru miesięcy nie było w ogóle potrzebne. 30 parę stopni w nocy. Tutaj mamy tył lodóweczki, chodźcie na drugą stronę. To, co jest bardzo ważne, to zbiorniki na wodę szarą i czarną. Woda szara to wszystko to, co spływa ze zlewu, umywalki i prysznica, a woda czarna, możecie się domyślać, jest to po prostu toaleta. Tutaj mamy takie 2 zawory spustowe, które w momencie, kiedy znajdujemy właściwe miejsce, możemy opróżnić. Tutaj jest wylot ogrzewania, do tego mamy bardzo ważną rzecz, czyli Ania, już wiem, skąd te mrówki do nas wchodzą, zobacz. O kurde. Od 2 dni nie możemy się pozbyć mrówek chodzących w naszym kamperze i teraz wiemy, skąd znalazły sobie ścieżkę. Chyba trzeba to zamoczyć w jakiejś młódze czy coś. Tutaj serce naszego domu, czyli bateria. Mamy z nią połączenie, jeżeli chodzi o aplikację, więc mamy stały poziom jego naładowania i ładować ją można na kilka sposobów. Jeden, tak jak widzicie, kiedy łączymy się... Mrówki mnie jedzą! Jakie to są skurwysyny. Żyjesz? Nie, zjadły mnie. Tak jak widzicie, jeden ze sposobów jest podpięcie się na stałe, jeżeli mamy taką możliwość na kempingu. Druga opcja to solary. Jednego solara 100W mamy na dachu i możemy podłączyć dodatkowego zewnętrznego na postoju, to jest dodatkowe 200W. Dodatkowo bateria ładuje się z alternatora w momencie, kiedy podróżujemy autem i alternator ładuje naszą baterię. Kolejna ważna rzecz to przede wszystkim napełnianie wody. Tutaj wkładamy nasz wąż i uzupełniamy wodę. Nasz zbiornik mieści aż 120 litrów wody czystej do mycia, płukania i spuszczania toalet. A tu jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli wlew paliwa. W tym przypadku diesel, tak jak już wcześniej wspomniałem, a jednym z elementów podróży jest dbanie o to, żeby dać dobrej jakości diesla, gdyż ten mógłby zabrudzić nasze wtryski, ale więcej szczegółów o tym w odcinku, gdzie znajdziecie link poniżej. A dlaczego to wszystko takie ważne? Dlaczego te wszystkie wody, zbiorniki są takie ważne? Otóż dlatego, że to, co najpiękniejsze w podróżowaniu, to możliwość spania w miejscach niedostępnych, dojeżdżania do kempingów, które nie zawsze są oficjalnymi kempingami i spanie wprost na plaży. Tak jak w przypadku, gdzie parę dni temu spaliśmy na plaży Punta Uva w Kostaryce, po prostu raj, ale byliśmy tam w stanie dojechać tylko i wyłącznie dlatego, że mieliśmy wysoki przyśpit i mieliśmy wszystkie nasze zasoby ze sobą. I to są najpiękniejsze momenty w tej podróży, gdzie możemy docierać w miejsca i spotykać ludzi, których na co dzień byśmy nie spotkali. W
podróży kempingowej spotykamy wspaniałych ludzi. Jest to tak naturalne jak oddychanie. Kiedy ja przechodzę koło innego podróżnika, od razu go pytam: hej, masz super wóz, gdzie byłeś, gdzie planujesz jechać i o jak długo jesteś w podróży? Ludzie mają generalnie podobny mindset i nie oceniają się tak jak w prawdziwym życiu. To, co jest największą wartością takiej podróży w pełnym wymiarze czasu, to właśnie to, że spotyka się wspaniałych ludzi, z którymi możesz nie tylko spędzić fajnie czas, ale również którzy Ci niesamowicie pomagają. Podróżowanie kamperem to jeszcze jedna zaleta. Przede wszystkim duża oszczędność. Co jest najdroższe w podróży? Loty, jedzenie i spanie. My mieliśmy przelot jeden raz w jedną stronę. Jemy w większości przypadków w naszym kamperze, czyli gotujemy sobie sami. Mamy takie same koszty, jakbyśmy jedli w domu, kupując jedzenie na marketach. I również kolejna rzecz, czyli spanie. Mając swój własny dom na kółkach, możemy spać niejednokrotnie w miejscach tak zwanych na dziko, bezpłatnie oraz w kempingach takich jak tutaj, gdzie dzisiaj płacimy około $10 za taki nocleg. Mamy przyłącze prądu, wody, toalety, łazienki. Także jest to bardzo duża oszczędność pieniędzy. Obecnie znajdujemy się w Kostaryce i za chwilkę będziemy przekraczać granicę z Panamą. I cały ten odcinek przekroczyliśmy w około 9 miesięcy, dłużej niż planowaliśmy, natomiast taka podróż się po prostu przedłuża, bo każdy dzień jest fajny, bo można planować w inny sposób. Także więcej tego typu opowieści w innych odcinkach, a teraz zapraszam Was do środka. Już nie mogłam doczekać się tego momentu, aż zabiorę Was do środka. Chodźcie ze mną, pokażę Wam, jak wygląda nasze miejsce, w którym mieszkamy już od 9 miesięcy. Zapraszam. Zapraszam Was do serca naszego domu na kółkach. Jesteśmy właśnie w naszym salonie. Siedzę przy stole, przy którym odbywają się lekcje, a mianowicie tak, że tu mamy stół, tam mamy kredki, tam mamy książeczki, ale to nie wszystko. Pokazujemy naszym dzieciom, jak wygląda świat dookoła, bo będąc w przedszkolu, będąc w szkole, uczą się dużo, ale nie tak dużo, jak będąc w podróży. Dobra, koniec tego kija w dupie, bo gadam po prostu tak, jakbym teraz wykładała Wam wszystkim, ale prawdą jest to, że słuchajcie, jesteśmy tu w podróży od 9 miesięcy i nasze dzieci mają to, co chcieliśmy im dać od zawsze. Mają szerszą perspektywę na to, jak to naprawdę wygląda, jak wygląda życie, że nie zawsze jesteśmy w stanie się dogadać z innymi osobami, ale próbujemy rozmawiać z ludźmi, próbujemy za każdym razem rozwiązywać problemy, które spotykamy na naszej drodze i nasze dzieci to chłoną jak gąbka. Uwierzcie, że będąc w domu nie byliśmy w stanie im poświęcić takiej uwagi i nie mieliśmy aż tyle czasu, żeby skupić się na tym, co do nas mówią, żeby je wysłuchać, żeby je przytulić o każdej porze, a to w podróży jest naprawdę piękne. Dobra, ale słuchajcie, koniec gadania o dzieciach, bo jak każda matka mogłabym o nich gadać godzinami, więc zapraszam Was dalej do kuchni, w której znajduje się wszystko to, co jest nam potrzebne do codziennego funkcjonowania. Mamy mikrofalę, która działa niestety bądź stety tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy podpięcie do prądu. Mamy piekarnik, który służy nam do podgrzewania chleba. I uwierzcie, w podróży niestety nie zawsze łatwe jest to, żeby dostać dobry chleb. W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że chleb, dobry chleb mamy na wyciągnięcie ręki. Uwierzcie, że w podróży to nie jest taka oczywistość, dlatego kiedy jesteśmy już w jakimś miejscu, gdzie znajdujemy dobry chleb, no to co? Tu jest miejsce, gdzie go przechowujemy, ponieważ tu jest nasza zamrażarka, więc tu zawsze gromadzimy zapasy dobrego jedzenia, do tego stopnia, że kiedy nasi rodzice nas odwiedzili, poprosiliśmy ich, żeby przywieźli nam chleb z Polski i cała ta zamrażarka była w chlebie, uwierzcie. Kolejnym ważnym sprzętem w naszym kamperze jest lodówka, która jest dla nas jak najbardziej wystarczająca, ma całkiem sporo miejsca. Ważną sprawą jest to, że działa na prądzie, kiedy jesteśmy podpięci pod prąd na kempingu, zaś kiedy jedziemy, działa na gaz. Każda gospodyni domu wie, że w kuchni najważniejsza jest co? Ilość blatów. Ja co prawda nie jestem ekspertem w kuchni, bo szczerze powiedziawszy nie lubię gotować, ale ta przestrzeń naprawdę, uwierzcie, sprawdza się świetnie. Kiedy na przykład ja sobie kroję pomidorki na śniadanko, to każdy może sobie tędy przejść i nie ma problemów z poruszaniem się po naszej przyczepie, co uwierzcie, w takiej małej przestrzeni jest niesamowicie
ważne. Jak widzicie z kuchni można szybko przejść do sypialni, co ma niewątpliwe plusy. Do naszego łóżka wchodzimy po schodach i na pewno dużym plusem jest to, że łóżko jest duże, wygodne i ma wspaniały widok z okna. Dla mnie kluczową opcją przy wyborze kampera było to, żeby posiadał co? Łazienkę. Ponieważ mamy 2 dzieci i uważam, że to jest mega wygoda w podróżowaniu, a w naszej łazience może nie ma za dużo miejsca, ale zdecydowanie wystarczająco na to, żeby skorzystać z toalety, wziąć niezależnie prysznic, umyć zęby i uwierzcie, rano zdarzało się tak, że były tu 3 osoby i dawały radę. To, co różni naszego kampera od tych europejskich kamperów, to przede wszystkim to, że toaleta nie jest na kasetę tak zwaną, tylko posiada zbiorniki, co w Ameryce Centralnej świetnie się sprawdza. A ja jestem innego zdania, bo ja wpuszczam te ścieki i zawsze muszę znaleźć miejsce, żeby to bezpiecznie i ekologicznie spuścić. A Ania tego po prostu nie robi, dlatego uważam, że to jest lepsze rozwiązanie. Pomimo, że kamper jest wiekowy, nie da się ukryć, to posiada jedną z najważniejszych rzeczy w podróży – klimatyzację. Uwierzcie mi, spotkaliśmy mnóstwo podróżników, którzy mieli nowe kampery, 2-3-letnie, a nawet bez salonu i one nie posiadały klimatyzacji. Osobiście nie wyobrażam sobie tego, podróżując w Ameryce Centralnej, kiedy temperatury sięgają 35-38 stopni, to w tak małej przestrzeni gorąco robi się w moment. Ale z kolei, jeżeli byśmy lecieli na Alaskę tym autem, to mamy też ogrzewanie, które bardzo fajnie się sprawdza. Użyliśmy go może 2 razy i było całkiem ok. A teraz zadam Wam pytanie i sama sobie na nie odpowiem, jak w polityce, a propos wyborów. Tutaj, miało być pytanie, no to już mówię. Dlaczego bardzo lubimy tą przestrzeń? Dlatego, że mamy tu wszystkie swoje klemoty, które są w miarę poukładane. Mamy zabawki dzieci, mamy jakieś kable, mamy kosmetyki, jest też odkurzacz, który się świetnie sprawdza, jakieś jedzenie, tam też znajdziemy padla i inne pierdoły, ale to, co jest wygodne, to przede wszystkim to, że robię hop, siup, i mamy to, co chcieliśmy wziąć, a nawet więcej. Z plusów, które tutaj na pewno można zauważyć, to to, że mamy mikrofale, mamy klimatyzację i jest bardzo dobrze wykorzystana przestrzeń. Jeżeli chodzi o minusy, to tak jak już wcześniej wspomniałam, nie można usiąść komfortowo na łóżku, a to miejsce, w którym siedzimy, trzeba codziennie rozkładać, jeżeli się na przykład ma tak jak my 2 dzieci, więc codzienne rozkładanie, składanie nie należy do najwygodniejszych czynności, ale jak trzeba, to trzeba. Także kochani, jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego kampera, dajcie znać w komentarzach, chętnie podzielimy się każdą informacją. A teraz zgodnie z tematyką odcinka lecimy do Panamy zagłosować. Chodźcie z nami. Witamy Was w Panamie, dojechaliśmy na nasz kemping, 17 maja, 8 rano, lecimy głosować na prezydenta Polski. Chodźcie, zobaczycie jak to wygląda. Ale mam szybę do nagrywania drogi. Folia, która jest założona, jest cała pomarszczona. Idealne wyjdą nagrywki z Panama City. Eso, tú divisas la ciudad y también divisas la entrada del cerro. Uwielbiam taki moment w podróży, kiedy rozmawiamy z naszym kierowcą i dałem znać, że ciut rozmawiam po hiszpańsku i on się wtedy rozwija i zaczyna mi opowiadać o całej Panamie, a ja nie chcę być na niegrzecznego, więc po prostu przytakuję, tak, rozmawiam, a potem nagle wychodzi, że zadał mi pytanie i ja nie wiem jak odpowiedzieć. A patrząc po wieżowcach, Panama City wygląda na wielomilionowe miasto, natomiast z tego co czytaliśmy w przewodniku okazuje się, że wiele dużych korporacji, które pobudowało tutaj budynki albo prywatni inwestorzy zatrudniają osoby do włączania świateł wieczorem, gdyż nie są one w pełni obsadzone. I to prawda, bo w 4,5 milionowym kraju tutaj nie wiem ile może mieszka z 1 milion osób, ale po wieżowcach zdawałoby się, że zdecydowanie więcej, także coś w tej opowiastce może być. Wow, ale ambasada! Zobaczcie sami! No takiej polskiej ambasady to się nie spodziewaliśmy w Panamie. Z jakieś 50 pięter. Nie, no żart. Oczywiście ambasada znajduje się w dzielnicy finansowej, a to co widzicie za mną to po prostu budynek, w którym znajduje się polska ambasada, ale zajmuje tylko jakieś piętro albo budynek, albo pokoik, zaraz się dowiemy. A taka przyjemność, Uberek w Panamie kosztował nas zaledwie $3,5 za 5 km, także uważam, że uczciwa cena. Chodźcie, zabieramy Was do Lecimy. głosowania.
standardowa procedura, czyli musimy uzyskać pozwolenie na wejście do budynku. Gracias. Otrzymaliśmy właśnie nasze przepustki, co prawda nie fizyczne, ale po prostu pozwolenie na wejście. Zidentyfikowani jesteśmy i jedziemy na 42 piętro. Zobaczymy, jaki mają widok z tego konsulatu. Lecimy, chodźcie. Myśmy zblokowali windę. On tutaj między 14 a 24 nagle przeskakuje 10 pięter. Tak? No, widziałaś? Paszporty są, właściwe piętro też jest, chodźcie. Nie, to nie tutaj. Chyba się zgubiliśmy. Tak jak wam opowiadałem w aucie, część z tych lokali jest po prostu pustych. Tutaj zaglądam przez szpary w drzwiach i po prostu jest pusto. Spieprzyliśmy sprawę, nie wiemy, gdzie jest polska ambasada, wjechaliśmy na 42 piętro, chyba że znów nasz hiszpański zawodzi. 4-2. 4 do? Sí, 42. Okej. ¿Dónde es Polonia Embassy? 30. 3-2. 3-2. No 4-2. 32, nie 42. Czyli jednak nasz hiszpański. To chyba trafiliśmy dobrze. Chyba trafiliśmy w dobre miejsce. Hola. Buenas. Buenos Gracias. Dużo już było dzisiaj osób? 3. A ile mieliście w poprzednich głosowaniach? 70, 60, 70 był max. A, no to ładnie. A kto przyjeżdża głównie? Co widzicie, że mieszkają tutaj na stałe? Turyści? Z rzadka. Dwa głosowania temu była cała wycieczka. Mieli rano samolot, więc tutaj żeśmy przygotowali lokal do otwarcia i było chyba za 15:07, a oni już tam w kolejce stali na drzwiami. No już samolot musimy głosować. Aha. A wasze głosy? Już? To są te 3? Wy na końcu dorzucacie. Okay. Obywatelski obowiązek wykonany. Lecimy. Do głosowania potrzebny był tylko dzisiaj paszport. Nasze skromne osoby. Wszystko odbyło się bezproblemowo, szybko i na własne oczy zobaczyliśmy, jak wygląda niezasiedlone budynki w Panamie. Odpowiedzcie sobie sami, dlaczego tak jest. Trafiają tutaj pieniądze, które są niewiadomego pochodzenia i dzięki temu prane są pieniądze dzięki budowie takich budynków. Jeżeli podobają wam się nasze odcinki, dajcie lajka, dajcie subskrypcję, żeby zobaczyć jeszcze więcej fajnych materiałów dotyczących podróży. Do zobaczenia, hej!